Nadeszła wiosna, mamy maj i sezon grillowy czas zacząć, a zaczynamy romantyczną tacą ogrodową. Drewniana taca z falowanymi bokami, ładna sama w sobie, więc jak zwykle trzeba uważać, żeby tej urody nie popsuć. Zaczynam od pomalowania tacy białą farbą akrylową. Taca jest duża, więc przyda się szeroki pędzel, a jeżeli nie macie, to zwykła kuchenna gąbka. Pomalowane musi być ładnie, więc ja pomalowałam farbą 2 razy. Papier ryżowy z różami, a wzór jest bardzo fajny i uniwersalny. Już robię z nim kolejne ślubne pudełko. Oczywiście papier nie pasuje, żeby go po prostu przykleić, więc trzeba będzie zrobić kilka zabiegów, żeby wszystko wyglądało fajnie. Papier rozrywam, oddzielam różyczki oraz napis. I te kawałki za chwilę przykleję do tacy klejem do decoupage. To udaje się zawsze, po prostu smalujemy tacę, przykładamy do tego papier i ten papier zamalowujemy klejem od góry. Klej ma mleczny kolor, ale gdy wyschnie jest przeźroczysty i wtedy to już jest miód malina. Na oryginalnym papierze ryżowym napis po środku ułożony był skośnie. Moja taca jest na tyle duża, aby napis przykleić równo i to odpowiada mi lepiej. I właściwie już na tym etapie taca wygląda całkiem fajnie. Można ją polakierować i powiedzieć, że skończone. Ale ja miałam potrzebę wprowadzenia elementów romantycznych, więc działam. Foremka silikonowa i masa lekka. Sprawa prosta, z masy kulamy cieniutki wałeczek. Upychamy go do foremki, następnie natychmiast wyciągamy i możemy przyklejać do tacy. A jeżeli wałeczek był za gruby, to nadmiar masy usuwamy jeszcze przed wyjęciem z formy. Masę miętosimy w rękach jak najmniej, ponieważ nasze dłonie odbierają jej wilgoć i zaczyna się kruszyć. Z tego też powodu drobne odpadki masy nie zawsze możemy połączyć z powrotem w kuleczkę i użyć jeszcze raz. Masa sama z siebie nie jest klejąca, więc żeby trzymała się tacy, musimy jej brzeg posmarować klejem. Ja używam Express Glue, jest świetny, mocno trzyma i łapie natychmiast. W filmie używam masy super lekkiej i jest to moja absolutnie ulubiona masa. Po pierwsze jest lekka, a po drugie nawet po wyschnięciu jest sprężysta i mocna. Nawet jeżeli w przyszłości brzegiem kubka pacnę o mój fantazyjny brzeg, nic się nie stanie. Brzeg z całą pewnością się nie ukruszy. Po ozdobieniu całego brzegu tacki masę pozostawiam do dokładnego wyschnięcia. I dopiero po paru godzinach zabieram się za dalsze malowanie i ozdabianie tacy. Pomyślałam, że na brzegach będzie wyglądał ładnie pudrowy róż, ale potem dodałam czerwonego i wyszło coś takiego herbacianego. Brzegi pomalowałam, ale jakoś nie mam pewności, czy te brzegi dobrze pasują do środka tacy. Pomyślałam, że jak dodam kilka kropek, to będzie git majonez, jak mawia pani Basia z YouTube'a. Taca miała być romantyczna, więc nie rzucam słów na wiatr, dodaję koronkę. I dopiero teraz moja taca będzie romantyczna aż do obrzydzenia. A na koniec pokrywam tacę takim lakierem, do którego nie będą się kleiły gorące kubki. Taca gotowa, a przy okazji chwila prawdy. Jeżeli zastanawiacie się, czy widać zakończenie papieru ryżowego, to mówię tak, widać. Ja to widzę. Zobaczcie, właśnie tutaj widać to zakończenie, ale mówię szczerze, mnie to zupełnie nie przeszkadza. A jeżeli ktoś chce, to może stanąć na rzęsach i tą granicę zatuszować. I to już koniec. Dziękuję za uwagę. Wszystkie produkty, które używam w filmie, wymieniłam w jego opisie. Zapraszam Was do naszego sklepu i na inspirello.pl.